Cześć! Osoby, które były w tym roku na Hoffmanii, czy też przeglądały fotki, relacje i tak dalej, na pewno miały okazję zobaczyć taki bardzo ładny garaż, w którym robione były zdjęcia naszych modeli. No i na pewno nie tylko ja pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć takie miejsce w swoim warsztacie, gdzie mógłbym modele po prostu bardziej eksponować, czy też właśnie robić im sesje zdjęciowe, albo po prostu sobie trochę urozmaicić wygląd mojego pokoju. No i garaż, który wykonany był przez Marcina Skrzypka z Skrzypek Scale Garage, bo tak się ten fanpage na Facebooku nazywa. To była zapowiedź takiego projektu, który Marcin stworzył, a mianowicie Marcin chciał umożliwić nam, modelarzom, opcję stworzenia sobie takiego garażu w ciągu, nazwijmy to, jednego weekendu, czyli po prostu przy minimalnym nakładzie pracy z naszej strony. No bo oczywiście możemy podejść do tego w sposób bardzo klasyczno-modelarski, czyli sobie rzeźbić cegiełki, każdy element przygotować osobno i poświęcić temu bardzo dużo zaangażowania i czasu, tak jakbyśmy tworzyli dioramę taką redukcyjną. Marcin podszedł do strony trochę od drugiej strony do tego tematu i Marcin wymyślił, że fajnie byłoby zrobić rozwiązanie dla osób, które chcą szybciej osiągnąć efekt i w prostszy sposób. I dlatego powstał projekt Scale Garage System, który opiera się o fotorealistyczne wykleiny, którymi możemy sobie, przy użyciu których możemy sobie przygotować taki garaż. No i pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, no to jest, w jakiej formie będziemy chcieli ten garaż stworzyć. Bo możemy to zrobić albo w formie wolnostojącej, czyli takie, nazwijmy to, pudło, terrarium, które będziemy przestawiali i mogli gdzieś sobą zabrać, robić fotki. Druga opcja to skorzystać z mebla, który mamy w domu. No i teraz możemy albo wykleić sobie półkę jedną wewnątrz regału, a jeżeli nie mamy kompletu, nazwijmy to, ścianek w regale, to można dosztukować po prostu jakieś płyty, na przykład z MDF-u, tak jak w moim przypadku, i te płyty okleić i zamocować w regale, tworząc sobie konstrukcję garażu. Drugie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to jak chcemy, żeby nasz garaż wyglądał. Marcin przygotował taki katalog z propozycjami faktur, wyklein, ścian i wzorów. Ja sobie ten katalog przejrzałem i wybrałem sobie kilka właśnie wzorów, które chciałbym użyć na swoim garażu. I mam je tu dla was, zaraz wam pokażę, bo oprócz tu mamy fakturę taką ceglaną, z której będzie zrobiona ściana z tyłu. Mamy też taką blachę ryflowaną, z którą będzie zrobiona ściana boczna. Mamy też, taki piaskowiec czy beton, z którego będzie druga ściana boczna. Ja trochę świadomie wybrałem taką mieszankę tych struktur, faktur, żeby pokazać wam szerokie spektrum opcji. Oczywiście w opisie do filmu znajdziecie sobie pełen katalog do obejrzenia. A oprócz tych elementów mam też przygotowane drzwi, okna, plakaty i tego typu rzeczy. I przy użyciu tych wyklein chciałbym dzisiaj sobie przygotować taki garaż. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale Marcin zapewnia, że to jest bardzo proste. Dostajemy też taką instrukcję, na której jest krok po kroku pokazane, jak wykleić te ściany. No i teraz proces jest dość prosty generalnie. Zaczniemy od tego, że posprzątam sobie na półce. Później mam już docięte płyty MDF-u, przymierzymy sobie, czy wszystko pasuje. Następnie trzeba dociąć trochę te wykleiny i przykleić je do płyt, a następnie zamocować je już w samej szafce. No to zabieramy się do roboty. Oczywiście zaczynamy od posprzątania miejsca, w którym będziemy budowali nasz garaż, a następnie pierwszym krokiem związanym już bezpośrednio z samą budową będzie przycięcie folii. Idąc za instrukcją, powinniśmy przyciąć ją na trochę większy wymiar niż jest płyta czy też półka, którą będziemy oklejali. Ja zastosowałem naddatek, powiedzmy, około 1 cm z każdej strony i robimy to z dwóch względów. Po pierwsze, takim mniejszym kawałkiem folii będzie nam później łatwiej operować, a z drugiej strony ten naddatek, czy też margines, który sobie zostawiliśmy, pomoże nam w sytuacji, kiedy nie przykleimy folii idealnie równo, no bo po prostu to, co nam ucieknie w którąś stronę, będziemy mogli sobie odciąć, a z kolei nie będzie prześwitywał żaden fragment gołej półki czy też gołej płyty. Do samego przyklejania folii sugeruję, tak jak i instrukcja, skorzystanie z pomocy drugiej osoby. Nasza piękna asystentka będzie nam przytrzymywała drugi koniec folii nieco wyżej, tak żebyśmy kontrolowali to, jak będziemy ją sobie przyklejali do deski. Jak widzicie, najpierw oderwę sobie folię zabezpieczającą z jednej strony, ale nie do końca, tak żeby nam przez przypadek coś się nie przykleiło do naszej, nazwijmy to, ściany. No i zaczynamy od jednego brzegu, układamy sobie folię, pamiętając o marginesach, z jakimi wycinaliśmy, tak żeby z obu stron było w miarę porówno, a następnie powoli opuszczamy folię i przyklejamy ją do ściany garażu.
Co ciekawe, jakby materiał, z którego wykonana jest ta okleina, jest takiego typu, że z jakiegoś magicznego powodu nie zostawia bombli, ani zagnieceń i tym podobnych historii, więc nie musicie się bawić o to, że pozostaną wam takie brzydkie bąbelki pod folią. Ja przyklejałem to pierwszy raz, wykleiłem wszystkie ściany i w żadnym wypadku nie pojawiły się żadne niepożądane bąbelki, więc naprawdę rewelacja. Pierwszy rzut oka jest taki, że klej zastosowany do tych wyklein jest trochę słaby, jednak jak ten garaż już trochę u mnie postał, bo montuję to właściwie kilka dni po budowie, widać, że klej jakby utwardza się z czasem i teraz już naprawdę solidnie siedzi na ścianach, więc o to się nie bójcie. To daje nam możliwość korekty w trakcie, więc pozytywnie. A następnie odcinamy sobie nadatek folii od naszych ścian. Oczywiście używamy tutaj drewnianej struktury jako linijki, więc po prostu nie da się tego zrobić źle. A na kolejnym etapie trochę sobie urozmaicimy nasze ściany i przykleimy ozdoby. Wycinając tego typu elementy, pamiętajcie o tym, żeby ciąć po wewnętrznej krawędzi wycinanego elementu, tak żeby nie zostawić białych obramowań na zewnątrz, bo będą one po prostu później brzydko wyglądały. No a druga sprawa jest taka, że te elementy ozdobne, drzwi, okna i tak dalej, one mają jakąś konkretną pozycję, bo jak widzicie padają na nich, namalowane są na nich cienie, więc zwróćcie na to uwagę, żebyście nie przykleili ich odwrotnie, żeby po prostu cień nie padał od podłogi, bo będzie to wyglądało nierealistycznie. No a sam proces przyklejania, to chyba każdy z was kiedyś przyklejał do czegoś naklejki, no to żadna wielka filozofia. Jak widzicie, jest to oczywiście bardzo proste, mamy możliwość korekty, jeżeli się pomylimy i tak jak w przypadku przyklejania całej ściany, żadne bąbelki nie powstają. Tak jak już wspomniałem, ja mocuję ten garaż na regale magazynowym. I pamiętajcie o jednej rzeczy, na taki garaż stojący w konkretnym miejscu nie będą działały generalnie żadne siły, no chyba że mieszkacie na kajucie statku i naprawdę nie trzeba używać kołków dwunastek z wielkimi wkrętami, żeby to zamocować do ściany. Ja po walce z samym sobą, bo ja uwielbiam używanie za dużych mocowań, zdecydowałem się na przyklejenie tego po prostu przy użyciu taśmy dwustronnej takiej do mocowania wykładzin. No i naprawdę garaż stoi od kilku dni i nie chce się przewrócić, więc takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające, więc naprawdę nie przesadzajcie z konstrukcją, jaką zastosujecie. No i teraz przejdziemy już sobie do umeblowania naszego garażu. Marcin oprócz oferowania fotorealistycznych wyklein ręcznie produkuje mebelki do garażu. Tutaj widzicie jego 3 elementy, czyli ten stojak na koła, stół roboczy oraz regał. Pełna oferta oczywiście dostępna na Marcina stronie. A tutaj już wstawiony model, żeby pokazać skalę. I teraz wstawimy tutaj też model, nazwijmy to przeprawowy, żeby sprawdzić, jak to wszystko pasuje. No, jak widzicie, nie było to nic skomplikowanego. Zrobienie garażu do takiego stanu zajęło mi 1,5 godziny, może 2 godziny. Więc naprawdę bardzo szybko udało mi się przerobić zagraconą półkę na, myślę, całkiem ciekawą bazę. No bo tak trzeba to potraktować, to jest dopiero baza, pierwszy etap naszej budowy i przygody z garażem. No ale myślę, że na pewno wygląda to lepiej niż goła ściana i myślę, że przy odrobinie pracy i co jakiś czas sobie dołożę jakiś element i będzie naprawdę fajna ozdoba i taki, można powiedzieć, wisienka na torcie mojej kolekcji modeli. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli macie jakieś pytania co do samej konstrukcji garażu, to oczywiście możecie pytać mnie. Zachęcam was, żebyście pisali też do Marcina, jeżeli się zainteresowaliście tym tematem. Marcin na pewno chętnie wam pomoże, czy to w temacie doboru technologii, czyli tej pudełkowej czy regałowej, którą możecie zastosować. Na pewno też pomoże wam doradzić przy wyborze oklein, bo Marcin ma dobre poczucie smaku i gustu w przeciwieństwie do mnie. No. I tak, myślę, że to wystarczy. Tak jak mówię, zaglądajcie koniecznie do Marcina na profil, a ja będę z czasem jakby rozbudowywał sobie ten garaż, a na ten moment wygląda to tak i mi się naprawdę to podoba, super fajnie wygląda. A swoją drogą wydaje mi się, że mój RMX, biorąc pod uwagę zmianę otoczenia, zasłużył na nową karoserię. Co o tym sądzicie? Trzymajcie się, do zobaczenia. Wasz Bąk.